Czas, start. To jest koku numer 199. To oznacza, że w przyszłym 200. kokle zgodnie z obietnicą przeczytam wszystkie komentarze. To oznacza, że każdy komentarz, który pojawi się pod tym filmem, zostanie wzięty pod uwagę przy nagrywaniu odcinka 200. Ale jest kilka zasad, o których chciałbym wam powiedzieć. Zapisałem je sobie na kartce, bo są aż 4. I ja nie umiem do tylu liczyć, więc musiałem je sobie spisać. Pierwszą zasadą jest to, że czas na zadanie pytania, które na pewno będzie w odcinku, macie do północy z piątku na sobotę. 6 kwietnia, czyli do piątku do godziny 23:59, jeśli zadacie pytanie, komentarz, napiszecie komentarz, bo to nie musi być pytanie. Pod tym odcinkiem on na pewno znajdzie się w odcinku 200. Jeśli napiszecie w sobotę, nie jest to pewne, nie jest wykluczone, bo być może będę nagrywał odcinek na przykład w poniedziałek, nie wiem, 8 kwietnia, ale żeby dać jakiś okres, w którym na pewno możecie zadać pytanie, żeby potem nie było pretensji, że napisałem potem i nie wziąłeś tego pod uwagę, daję wam czas. Do piątku, do godziny 23:59, piątek, 5 kwietnia, myślę, że łatwa data do zapamiętania. Kolejna zasada powinna być dość znana ze względu na to, że wspominałem o niej, a mianowicie jedno pytanie od jednej osoby, a w zasadzie jeden komentarz od jednej osoby, chyba że w komentarzu zadajecie pytanie. No to wtedy jeśli napiszecie pytanie numer 1, bla bla bla, pytanie numer 2, bla bla bla, pytanie numer 3, pytanie numer 2 i 3 i tak dalej już nie będą brane pod uwagę. Jeśli napiszecie wiele pytań, to ja przeczytam tylko to pierwsze. Kolejny punkt jest taki, o tym też już mówiłem, zastrzegam sobie prawo do tego, żeby nie odpowiadać na niektóre pytania. Być może komentarz się pojawi na odcinku, ale mówię, nie będę odpowiadał na pytania na przykład typu podaj swój adres, podaj numer karty kredytowej i tak dalej, i tak dalej. Uważam was za inteligentne osoby, także myślę, że będziecie wiedzieć, o jakie pytania mi chodzi. Także mówię to teraz, żeby potem nie było pretensji. Zastrzegam sobie prawo do uniknięcia odpowiedzi, ale możecie być spokojni. Będę starał odpowiedzieć się na praktycznie każde pytanie. No chyba, że faktycznie zapytacie mnie o mój adres. Dodatkowa rzecz jest taka, że w kokle numer 200 zostanie ogłoszona licytacja, a w zasadzie kilka licytacji, które nastąpią jedna po drugiej. Licytacje m.in. pysiobidonów. Jeśli nie wiecie, na jaki cel przeznaczę środki, a w zasadzie osoba, która wygra te chociażby pysiobidony, bo licytacji będzie kilka, będzie chociażby też licytowana ta szara czapka, która stała się przedmiotem kultowym na moim kanale, ze względu na to, że buzię widzę w tym czapku. Ona sobie tutaj wisi cały czas spokojnie. Jedna osoba z was będzie mogła tę czapkę wylicytować. Środki z tej licytacji w 100% trafią na akcję Pomaganie za jechanie, na zbiórkę akcji Pomaganie za jechanie. Jeśli ją znacie, to bardzo dobrze. Jeśli nie, to sobie wpiszcie. Ja o niej więcej będę mówił ostatnio w następnym odcinku, bo 3. edycja, 4., 5., 6. edycja teraz będzie. Także 4. rok współpracujemy razem. Wspaniała akcja, ale odnośnie licytacji tylko was uprzedzam, że zwycięzca będzie mógł sobie wybrać jeden z tych 3 pysiobidonów, czyli reliktów zaklętych, absolutnie legendarnych. I to tyle. Przechodzimy do dzisiejszych pytań, których jest bardzo dużo. Romson87, plot twist. Pod kokłem numer 199 nikt nie zadaje pytań i koku numer 200 nigdy nie powstaje, a proces łysienia Adacha zostaje wstrzymany. Myślałem, czy nie zrobić wam pranka i wyłączyć komentarze pod dzisiejszym kokłem, ale pomyślałem sobie, że to będzie nie w porządku i nawet jakbym je wyłączył tylko na, nie wiem, pół dnia, a potem wrócił, to myślę, że to wprowadziłoby zbyt duży chaos. Za dużo mówiłem o tym kokle 200, żeby teraz robić takiego pranka. A proces łysienia, nawet jeśli na mojej głowie by ustał, to zostałby w moim sercu. Zresztą i tak już nie mam za bardzo z czego łysieć. Darko 2321, takie 2 pytania do koku. W jakimś arku, nie pamiętam którym dokładnie, Rybia wyrocznie mówi do Birusa, że Vegeta i Goku będą pewnego dnia jego największymi rywalami. To było przed turniejem mocy w mandze. Chociaż nie wiem, czy też nie było to w anime, ale na pewno w mandze. Bo ostatnio robiłem skrót mangowego turnieju mocy, jeśli nie widzieliście, to odsyłam. Myślisz, że można uznać to za jakiś spoiler, że nigdy nie będzie to ani Broly, ani Gohan Beast, ani Black Frieza? Wiadomo, że te słowa padły przed obecną sagą, ale ciekawi mnie twoje zdanie na ten temat. Myślę, że można to zinterpretować na kilka sposobów, bo teoretycznie Rybia wyrocznie nie powiedziała, kiedy to się stanie. Być może na przykład chodziło jej o okres tuż po turnieju mocy, kiedy Goku odblokował Ultra Instinct, Vegeta opanował Blue Evolution i mieliśmy praktycznie to spełnione, że Goku i Vegeta są najsilniejszymi rywalami Birusa w historii. Nie liczymy chyba Monaki, prawda? Nie było nikogo innego, kto by rywalizował tak bardzo, w sensie, że mógłby się nazwać rywalem Birusa. No, może Champa też w jakiś sposób rywalizował ze swoim bratem, ale znowu można to zinterpretować w taki sposób, że chodziło tutaj Rybii wyrocznie o rywalizację z kimś z 7. wszechświata, albo może z kimś, kto mógłby być bogiem
zniszczenia 7 wszechświata, no bo Champa jest już bogiem zniszczenia 6 wszechświata. Jego rola Beerusa, w sensie stanowisko Beerusa nie obchodzi, więc nie można go w tym sensie nazwać jego rywalem. Można byłoby powiedzieć na przykład, druga interpretacja, że Broly, ani Gohan, ani Black Frieza, oni nie rywalizują bezpośrednio z Beerusem. Można byłoby ich porównać pod kątem siły, no ostatnio było powiedziane, że Black Frieza jest słabszy od Beerusa. No shit, Sherlock. Ale to nie jest tak, że na przykład Broly trenuje na planecie Beerusa po to, żeby być rywalem Beerusa. Vegeta trenuje pod okiem Beerusa, Goku trenuje pod okiem Whisa. Odpowiedź zależy... Będę teraz trzymał długopis, żeby wyglądać na bardziej inteligentnego. Jakbym wiedział, o czym mówię, może jeszcze tak zrobię. Odpowiedź zależy od tego, jak interpretujemy te słowa. Wiecie, że tym długopisem pisałem maturę? Naprawdę. Znalazłem na zagranicznych grupach DB, że po śmierci Akiry Toriyamy prawa do Dragon Balla obecnie posiada rodzina i nikt więcej. Obecnie podobno jest wyścig o zakup praw do Dragon Balla. Myślisz, że potencjalni nowi właściciele tej marki mogą sporo zaszkodzić, kierując się tylko zyskiem? Oczywiście nie wiem, ile w tym wszystkim prawdy. Ja też nie mogę powiedzieć czegoś ze 100% pewnością, bo nie mam takich informacji z pierwszej ręki. Mogę tak samo znajdować informacje w internecie jak wy, więc nie traktujcie moich słów jako coś bardziej ważnego niż wasze słowa. Aczkolwiek, z tego co wiem, to co tutaj napisałeś, to jest kompletna bujda, bo ani nie ma czegoś takiego, że prawa do Dragon Balla przeszły w 100% na rodzinę Akiry Toriyamy, świętej pamięci, ani nie ma czegoś takiego, że nawet jego syn ma teraz jakieś wielkie zdanie. To nie jest tak, że Dragon Ball jako marka to był jakiś 100% spadek, który teraz został odziedziczony przez Sasuke, bo tak ma na imię syn Toriyamy, prawda? Więc to nie jest tak, że na przykład ja umieram i mój długopis zostawiam w spadku na przykład Marci. To jest biznes, to jest ogólnoświatowa marka. Prawa są podzielone, ale prawa należą teraz, wydaje mi się, że głównie do Shueishy. Dużo osób też się zastanawia na temat tego, że Toei miałaby mieć jakieś prawa do Dragon Balla. Z tego co wiem, to tak nie działa. Toei jako studio animacji dostaje licencję na animowanie tego dzieła. Na przykład Toei, przecież czy to było w zeszłym roku, czy 2 lata temu, a w zasadzie to była chyba nawet informacja, która wypłynęła mniej więcej rok temu, ale tyczyła się tego potencjalnego powrotu anime Dragon Ball Super w 2019 roku. Mam cały czas długopis w ręce, więc pamiętajcie, że ja wiem, o czym mówię. To było chyba tak, że Toei chciało kontynuować anime, ale nie dostało pozwolenia od Shueishy, bo Shueisha, czyli to wydawnictwo, które wydawało mangę, jest tak naprawdę tutaj tym podmiotem, który wydaje zielone światło, który podejmuje decyzję. I jeśli Shueisha by podjęła decyzję, że okej, będziemy robić anime, to wtedy dałoby licencję do Toei Animation i ono mogłoby sobie działać we własnym zakresie. Mówię o tym dlatego, że dużo osób się zastanawia w takim kontekście, wiemy jak wyglądał Dragon Ball Super pod kątem animacji, wiemy też jak wyglądała fabuła. Na przykład, ostatnio Turniej Mocy, tak jak wam powiedziałem, zrobiłem skrót mangi, która znacznie różniła się od tego, jak to wyglądało w anime. Akurat Turniej Mocy jest takim przypadkiem, który w dużej części osób bardziej podobał się w anime z wielu względów. Bardziej animacje były oczywiście przystępne i fabuła też była troszeczkę bardziej rozciągnięta, nie było tego pospieszania, co w moim odczuciu nie zawsze było plusem. Muzyka i tak dalej, więc Turniej Mocy w anime akurat wyglądał ok, ale na pewno jak się interesujecie chociaż trochę, to wiecie, że to były odcinki, które Toei sobie mogło wymyślić i one nie miały żadnego potwierdzenia ze strony świętej pamięci Akiry Toriyamy, że na przykład oni sobie wymyślali, że Kefla będzie walczyć z Goku w Ultra Instynkcie, albo że Ribrian przetrwa tak długo na turnieju i to była ich decyzja. I ludzie mogą się zastanawiać, czy to na pewno dobrze, że Toei teraz miałoby podejmować te decyzje samo. Ono tak czy siak podejmowało je samo. I to nie jest tak, że oni teraz będą robić coś zupełnie wymyślonego, bo Toei, z tego co wiem, mogę się mylić, ale z tego co wiem, nie ma jako tako praw do Dragon Balla, tylko dostawała licencję na animowanie, więc prawa ma Shueisha. Podejrzewam, że też może jakiś Bird Studios, ale generalnie... no i jeszcze Capsule Corporation Tokyo, czyli ta nowa... Nawet nie wiem, ta nowa firma, która powstała po tym, jak Akio Ioku, czyli ta jedna z najważniejszych postaci w świecie Dragon Balla, jeśli chodzi o markę Dragon Balla, prawa ręka świętej pamięci Akiry Toriyamy, stworzyła swoją firmę, i Akio Ioku tam twierdził w zeszłym roku, że ma zamiar kontynuować tworzenie i anime, i jakichś gier, i jakichś produktów Dragon Balla przez kolejne 10 lat. Więc w skrócie mówiąc, Dragon Ball jako marka będzie trwał dalej. To jest, myślę, że oczywiste dla większości z nas. Jak on będzie wyglądał i czy
częstotliwość na przykład pokazywania się nowych produktów takich jak filmy, czy może nowe anime, czy może jakieś spin-offy, czy może jakieś serie, no nie powiem, że poboczne, bo to brzmi jakby one były niekanoniczne. Dragon Ball Daima jest pełnoprawnym anime, które jest oczywiście kanoniczne, ale to nie jest kontynuacja mangi Dragon Ball Super i wiecie o co chodzi. Być może takie anime, które będą trwały od 10 do 20 odcinków, będą się pokazywały częściej. Tego nie wiemy jak zostanie ta sytuacja rozwinięta pod kątem tego, kto ile będzie miał praw, bo jeszcze do tej całej mieszanki trzeba wrzucić Toyotaro, który na pewno jest tym namaszczonym przez wielkiego mistrza kontynuatorem tej historii, prawda? On rysuje to wszystko, jego pomysły też były oczywiście wplatane do historii, jeśli chodzi o mangę, ale w gruncie rzeczy Toyotaro jest pracownikiem Shueishy. Więc czy Toyotaro będzie miał aż tak bardzo dużo więcej do powiedzenia? Czy może na przykład ktoś z góry będzie mu narzucał jakieś rzeczy? Tego nie wiemy. Na to będziemy musieli trochę poczekać. Myślę, że prawdziwe owoce zobaczymy dopiero za jakiś czas, bo tak jak Dragon Ball Daima to było coś, co prawdopodobnie już zostało zakończone pod kątem fabuły, więc to był twór zrealizowany i wymyślony przez świętej pamięci Akirę Toriyamę. Podejrzewam, że jakieś szkice kolejnych historii też zostały już właśnie z udziałem Akiry Toriyamy wymyślone, no bo po Sadze Granoli mieliśmy pół roku przerwy. Co oni przez ten czas robili? Trudno powiedzieć. No, była saga prequelowa, adaptacja i potem to po Super Hero. Swoją drogą potem się okazało, Toyotaro to wczoraj napisał na Twitterze, dla mnie wczoraj, bo wy to widzicie w Wielką Sobotę, że ten ostatni panel w ostatnim rozdziale mangi, kiedy Piccolo macha, to była rzecz, którą dodał właśnie Toriyama, że Toyotaro tak naprawdę w jego wersji postacie po prostu odlatywały, a Toriyama dodał, że Piccolo się odwraca do przedszkolanki, macha i odlatuje. No, ten panel w takim razie mocniej uderza ze względu na to, że jak wiemy, jak to teraz wygląda. Ale myślę, że podsumowując tę wypowiedź człowieka z długopisem w ręce, Dragon Ball będzie trwał, jak on będzie wyglądał, tego nie wiemy, jak podzielą się prawa, myślę, że możemy się domyślać, aczkolwiek tutaj nie będzie, myślę, że w grę wchodziła żadna rodzina. Bo tymi podmiotami, które będą podejmować decyzje w największym stopniu, to będzie właśnie Shueisha, pewnie też Akio Ioku i jego Capsule Corp Tokyo, także będziemy musieli poczekać na rozwój spraw. Mam nadzieję, że głupot nie nagadałem, bo tak jak mówię, to jest tylko to, co ja myślę, że tak jest, więc macie oczywiście wolną rękę do tego, żeby poszukać informacji samemu. Adrian Jabłoński, siema Adacho. Może głupie pytanie, ale co gdyby wystrzelić Genkidamę w planetę? Czy zostałaby ona zniszczona, czy raczej nic by się nie stało, bo planeta nie może mieć złego serca? Mam wrażenie, że planeta po prostu pochłonęłaby kulę energii. Pozdro, trzymaj się. No jeśli zobaczymy chociażby planetę Kaioshinów, kiedy Majin Buu, w zasadzie Kid Buu został zniszczony, to tam Genkidama stworzyła krater. W zasadzie krater, a potem wąwóz. Generalnie Ziemia ucierpiała, tamta planeta ucierpiała. Kiedy Genkidama została rzucona w Frizę, na Namek, to tam też powstał krater. Ja myślę, że to nie jest tak, że Genkidama to jest jakaś na tyle inna forma energii, w sensie to jest inna forma energii, ale to nie jest tak, że Genkidama by przeniknęła przez Ziemię. Myślę, że Genkidama byłaby w stanie zniszczyć Ziemię, to jest jedna sprawa. Po drugie, myślę, że byłaby w stanie zadać obrażenia praktycznie wszystkim. Po trzecie, tylko osoby z czystym sercem, takie jak na przykład Gohan czy Goku, mogłyby odbić tę Genkidamę. Już ostatnio tłumaczyłem, jak to wygląda moim zdaniem. Że to nie jest tak, że Genkidama działa po prostu na złe osoby, na bardzo złe osoby, tylko na kogoś, kto nie jest w 100% dobry. Dlatego chociażby działała na Jirena, bo Jiren nie miał czystego serca. Nawet jeśli był wojownikiem sprawiedliwości, to miał w sobie no chociażby samolubność, jakąś pychę i tak dalej. To były złe cechy, które pozwoliły Goku zagrozić Jirenowi właśnie Genkidamą. Myślę, że planeta też zostałaby zniszczona. Gony! Koku, już kiedyś zadawałem to pytanie, może tym razem się uda i załapię się przed 200 odcinkiem. W Dragon Ball przy okazji, w których bohaterowie się transformowali, często towarzyszył temu charakterystyczny krzyk. Zastanawiałem się ostatnio nad znaczeniem tego z perspektywy uniwersum i doszedłem do wniosku, że może być to związane z fizycznym bólem, wynikającym z dużego obciążenia ciała spowodowanego nagłym przyrostem mocy. Przeczytałem tutaj twoją teorię. Trzymaj się, powodzenia. Pozdrawiam? Powiedziałeś? Ja powodzenia powiedziałem. Pozdrawiam. Myślę, że w jakimś stopniu może to być kwestia transformacji, aczkolwiek nie sajańskich. Bo chociażby Frieza, jak na Namek się transformował, to zmieniał się widocznie jego wygląd ciała i to mogło być bolesne. Jak wyrastały mu jakieś kolce, albo jak głowa mu się wydłużała. Na przykład moja głowa przypomina trzecią formę Frizy. Ja akurat nie krzyczałem. Ja byłem spokojnym dzieckiem, ale w przypadku Saiyan to tak naprawdę wiele się nie zmienia. No może być kwestia tego, że na przykład w USSJ, kiedy te mięśnie rosną, to może być bolesne i wtedy ten krzyk mógłby być zrozumiały. Aczkolwiek, czy przypadkiem nie było tak, albo nie jest tak, w zasadzie jest tak, że sportowcy też krzyczą, na przykład oszczepnik, który biegnie z oszczepem. Ja miałem oszczep na studiach, wiecie jak daleko rzucałem oszczepem? Nie będę się teraz chwalił, ale generalnie oszczepnik, BUM! Rzuca oszczepem i też krzyczy.
a się nie transformuje. Tenisistki krzyczą, tenisiści zresztą też. Są osoby w sporcie, które krzyczą i to w zasadzie nie ma jakiegoś głębszego znaczenia, że mieliby na przykład wpłynąć na psychikę przeciwnika tym krzykiem. Nie sądzę, żeby to tak działało. I o czym chciałem powiedzieć? Mam wrażenie, że były kiedyś przeprowadzone badania na temat tego, oczywiście doświadczeniem, że krzyk pomaga wydobyć do 25% więcej siły. Więc myślę, że ludzie, że na przykład Saiyanie krzyczą, bo zbierają więcej ki. Pan Trapeusz, Adasiu, oto pytanko do Koku ode mnie. Czy Vegeta lubi Cervezę Crystal? A tak na poważnie, to już w sadze granoli jeden koncept z GT został wykorzystany. Oczywiście chodzi o samego granolę. Czy chciałbyś, żeby Toyotaro i scenarzyści Dragon Ball Super brali pomysły od fanów oraz niekanonicznych tworów Kinówek Z, GT i Heroes, czy raczej masz inne zdanie? Moje zdanie jest takie, że jeśli pomysł jest dobry, to nieważne skąd pochodzi, warto się nim zainspirować. Oczywiście zżynka to jest coś innego niż inspiracja, ale powiem o jednej rzeczy tylko, którą chciałbym zobaczyć, bo myślę, że to byłyby dwie pieczenie na jednym ogniu, gdyby Dragon Ball Super czerpał dobre pomysły z GT, bo wtedy i fani GT czuliby się docenieni, bo by mogli powiedzieć, patrzcie, nasze GT jest tak dobre, że nawet Dragon Ball Super, który teraz wychodzi, bierze z niego pomysły. A Dragon Ball Super mógłby brać te pomysły i kształtować je na swój własny sposób, dodawać coś od siebie i czasami pomysły, które w GT były dobre, ale miały gorsze wykonanie, naprawiać. I jednym takim pomysłem jest chociażby nadużywanie smoczych kul. Uważam, że teraz jest idealny moment na to, żeby wprowadzić sagę z czymś takim. Idealny. Tak idealny, że aż zamknąłem oczy na chwilę i się rozmarzyłem. Zobaczcie, niedawno mieliśmy film Super Hero, gdzie Bulma wypowiadała życzenia o powiększeniu dupy, o rzęsach, o zmarszczkach i tak dalej. I mówiła, przyznawała się, że zbiera smocze kule i zużywa życzenia na jakieś pierdoły, żeby nikt nie zużył życzenia na coś innego. No ona tak naprawdę jest idealnym przykładem na to, że nadużywanie super smoczych, generalnie smoczych kul, to jest coś bardziej uwydatnionego teraz niż kiedykolwiek wcześniej. Bo tu nie chodzi tylko o zużywanie smoczych kul do głupich życzeń, tylko o nadużywanie w sensie, że zbyt częste używanie smoczych kul, że ta negatywna energia nie ma czasu, żeby zaniknąć, prawda? Więc biorąc pod uwagę, że i przez klasycznego Dragon Balla, i przez Zetkę, i przez Dragon Balla Super, te smocze kule ziemskie były używane bardzo dużo razy, uważam, że wprowadzenie tego pomysłu w dalszej sadze byłoby świetne. Oczywiście nie tam, żeby były jakieś Shenlongi, każdy miał inny żywioł i ten na przykład elektryczny został pokonany deszczem. Temu podziękujemy, ale sam pomysł, nie mam z tym żadnego problemu. Nawet jeśli Heroes wprowadzi coś fajnego, tak jak mówię, jeśli pomysł jest dobry, nieważne skąd pochodzi, warto się zainspirować. Mieti raz, dwa, trzy. Koku, witam. Dzięki wielkie za to, co robisz. Nie ukrywam, że Buźka się cieszy, kiedy się ogląda twoją twórczość. Bardzo dziękuję. Pytanie do Koku, a raczej taka moja sentencja. Jak uważasz, czy pewna logika z prawdziwego świata nie starłaby fabuły Dragon Ball Z z bułki na bułkę tartą już na samym początku? Chodzi mi o przylot Radica. Nie wiem, co to w ogóle za porównanie ma być. Bułka na bułkę tartą. Czy nawet później Vegeta i Nappy na Ziemię podróżowali kapsułami, a wiadomo panowie pomimo swojej nadludzkiej mocy nie przeżyliby w surowej przestrzeni kosmicznej? Czy planeta Ziemia była aż tak zacofana, że żadne radary nie wykryły, że jakiś obiekt zbliża się w naszą ziemską atmosferę? Gdyby w porę zareagowali, to by roztrzaskali kapsuły na przykład rakietami, zanim obiekty wejdą w naszą atmosferę ziemską. Ale wiesz o tym, że każdego dnia w Afryce co minutę mija 60 sekund? Nie, chciałem powiedzieć, że każdego dnia do naszej atmosfery wpadają różne małe ciała niebieskie, tylko że one się spalają, prawda? Znając życie w tych kilku słowach i tak udało mi się zawrzeć jakiś błąd, więc na przykład Peter, który się zna, powie, a nie, bo tak nie jest. Sorry, no ale wydaje mi się, że chyba dobrze powiedziałem. Że radary byłyby w stanie wykryć jakiś duży obiekt, ale jest na tyle dużo małych obiektów, których radary i nie wykrywają i my nie musimy się nimi martwić, bo one zanim dolecą do Ziemi, to się spalą. Myślę, że kapsuły, w których byli Saiyanie, są na tyle małe, że mogły nie zostać wykryte przez radary, to jest jedna sprawa. Leciały tak szybko, że być może też nie zostały wykryte przez radary. Tak naprawdę nie mieliby nawet czasu, żeby wystrzelić żadną rakietę. Tak myślę. Więc odpowiadając na twoje pytanie, Ziemia nie miała odpowiedniej technologii, żeby wykryć te kapsuły. Gdyby ich wykryła, to tak naprawdę wiedzieliby, że przylecą miesiąc wcześniej, prawda? Czapla55, witam. Pytanie do Koku, cześć. Czy gdyby Piccolo wykonał połączenie za pomocą kolczyków Potara, na przykład z Tienem lub inną postacią nie posiadającą transformacji, to czy fuzja miałaby dostęp do przemiany w Orange? Myślę, że działa z fuzją to tak, że jeśli na przykład Goku i Vegeta jako Saiyanie scalają się w Vegito, a Goku potrafi SSJ3, a Vegeta nie potrafi SSJ3, to Vegito mógłby się przetransformować w SSJ3, dlatego że Vegeta mógłby też, gdyby umiał.
to jest saiyańska transformacja, więc biorąc pod uwagę, że i Goku i Vegeta są Saiyanami, to nawet ze względu na to, że Vegeta nie potrafi SSJ-3, no wtedy powiedzmy nie potrafił, mówię teraz o Majin Busace, bo teraz to kto wie, to Vegeta byłby w stanie to włączyć, ale Piccolo Orange to jest typowo nameczańska transformacja, więc ten Shinhan sam z siebie nie mógłby włączyć formy Orange, bo nie ma takiej możliwości, więc Pikhan czy ten Shinkolo, jakbyś chciał nazwać wynik tej fuzji, raczej nie mógłby włączyć formy, która jest unikatowa tylko dla jednej składowej. Tak myślę. Mogę się mylić, bo może tak byłoby, że na przykład ich komórki by się tak scaliły, że powstałby byt podobny do Cella. Łukasz Wojciechowski, pytanie do Goku. W momencie, gdy King Piccolo wypluł jajo z Piccolo Juniorem, to czy gdyby od razu wziął Senzu albo ktoś go w tym momencie uleczył życzeniem, to czy mielibyśmy dwóch Piccolo? Na pierwszy rzut oka można byłoby powiedzieć, że tak by mogło być, prawda? No bo przez krótki okres mieliśmy i jajo z Piccolo i jeszcze żyjącego Piccolo Daimao. Myślę, że po głębszym zastanowieniu to by nie miało sensu, ze względu na to, że wyobraźcie sobie sytuację, w której Piccolo Daimao, jeszcze żyjąc, zanim został pokonany przez Goku, wypluwa sobie jajo i rodzi się z tego jaja jego kompletna reinkarnacja, której przekazał całą swoją siłę, wszystkie swoje wspomnienia, umiejętności i tak dalej. Co by powstrzymało Piccolo, żeby zrobić sobie 10 takich jaj, jeszcze podczas sagi swojej, kiedy żył, i mieć praktycznie swoje klony. To, że Piccolo Daimao wypluł jajo z Piccolo, to było swego rodzaju, wydaje mi się, że przekazanie tego wszystkiego, nie sklonowanie siebie, tylko on przekazał swoje wspomnienia, przekazał swoją siłę, swoje umiejętności, więc w tym momencie, w którym wypluł to jajo, tych umiejętności, tych wspomnień, tej siły w Piccolo Daimao już nie było, bo gdyby były, no to mógłby się po prostu klonować i mógłby to robić wcześniej. Może dlatego też wybuchł. Jak już nic w nim nie zostało, to powiedział: a chuj, wybucham. Postacie w kreskówkach i bajkach i anime lubią wybuchać bez powodu, prawda? Pixie 2. Ja mam mikroteorię odnośnie ostatniego rozdziału mangi. Widzieliśmy, jak podczas walki Goku w Ultra Instynkcie i Gohana w Bestii, że na początku Ultra Instynkt prawie w ogóle nie robił tych słynnych uników, tylko walczył w miarę normalny sposób. Potem Goku się uspokoił i Ultra Instynkt zaczął działać w taki sposób, jaki znamy. Moja teoria zakłada, że na początku Goku, pomimo aktywowania srebrnowłosej formy, wcale nie korzystał z techniki Ultra Instynktu, a tylko z siły i prędkości, którą daje ta forma. Według mnie robił to dlatego, że chciał zobaczyć, ile będzie w stanie zdziałać w walce z Gohanem samodzielnie, a dopiero gdy się przekonał, że w ten sposób nie wygra, oddał władzę nad ciałem w ręce Ultra Instynktu. Szanuję twoją teorię, ja mam mimo wszystko inne zdanie. Ja myślę, że to działa w taki sposób, że w tym momencie, w którym Goku zaczął mieć przewagę, po prostu zwiększył precyzję Ultra Instynktu. Ja bym to porównał do takiego suwaka. Dajmy na to, że można mieć Ultra Instynkt i zwiększać jego precyzję albo ją zmniejszać. I dajmy na to Daishinkan, który powiedzmy, że ma największą kontrolę, może ten suwak przesuwać sobie do 100. Goku był na samym początku na poziomie 0, ale teraz sobie wytrenował na przykład do 20. I to nie jest tak, że jak Goku włącza Ultra Instynkt i jest w tej srebrnowłosej formie, to ma po prostu poziom 20 opanowania na 100. Myślę, że to może działać tak, że 20 to jest jego maksymalny poziom, ale on może go sobie dostosowywać. Czyli będąc w Ultra Instynkcie, w srebrnowłosej formie, może sobie walczyć z mniej precyzyjnym Ultra Instynktem, mniej się zanurzać w ten instynkt i na przykład korzystać z 5 powiedzmy punktów na tej skali, którą tutaj wymyśliłem. Jak zwiększa precyzję, to może sobie podnieść ten suwak do 10, a jeśli chce korzystać z maksymalnego swojego potencjału, który w danym momencie ma wytrenowany, to sobie podnosi do 20. Ale wszystko rozchodzi się o to, że Goku może sobie decydować, jak dużo tego Ultra Instynktu używa, w sensie jak bardzo on jest precyzyjny, jak bardzo zatapia się w ten instynkt, a jak mało sam decyduje o tym, jakie ruchy wykonuje. Więc myślę, że w tamtym momencie, w którym Goku zaczął lewitować i miał przewagę nad Gohanem, po prostu zwiększył precyzję swojego Ultra Instynktu. Bardziej się zanurzył w ten instynkt, przez co był w stanie jeszcze lepiej reagować na ruchy Gohana. Oscar L47. Pytanie do Goku. Każdy się pyta widza oglądającego One Piece, jaki owoc by mu się przydał w codziennym życiu, a ja się pytam, Adaś, powiedz mi, jaki owoc by ci się najbardziej przydał do twojej pracy. I nie, że w sensie pracy, że YouTube, tylko tej prawdziwej pracy, ale odnośnie YouTube też możesz wspomnieć. Przeczytałem ten komentarz tylko dlatego, przede wszystkim dlatego, żeby wam powiedzieć, że jestem w momencie nagrywania na 650 odcinku One Piece, także niedługo będę siadł do nagrywania odcinka z One Piece. Druga rzecz jest taka, wypraszam sobie. Co to znaczy prawdziwej pracy? Ja YouTube'a kocham i dla mnie to nie jest jakoś szczególnie męczące, ale ja nie mam prawdziwej pracy. Utrzymuję się tylko z YouTube'a. Być może też to powinienem powiedzieć, bo pewnie będą osoby, które tego nie wiedzą i będą zadawać o to pytanie w 200 kokle. A szkoda, żebyście zmarnowali swoje pytanie. Nie chodzę do
prawdziwej pracy, bo od kilku lat utrzymuję się tylko z YouTube'a, w zasadzie już w 2020 się utrzymywałem tylko z YouTube'a, teraz tym bardziej się utrzymuję tylko z YouTube'a. Odnośnie życzenia, myślę, że taka moc by mi się przydała, która pozwalałaby mi robić wiele rzeczy naraz i jednocześnie być skupionym na wielu rzeczach naraz. Na przykład kupiłbym sobie drugi komputer i monitory i tutaj i byłbym w stanie montować 3 filmy naraz. Jednocześnie. To byłoby dobre. Moc Robin w sumie pozwalałaby mi wyrosnąć jakieś kończyny, ale nie wiem, czy ona jest w stanie podzielić swoją świadomość w taki sposób. Huba BZ. Przejdę od razu do pytania. Przeczytałem cały komentarz, ale przejdę od razu do pytania. Dlaczego Goku w Dragon Ballu Z, nawet bez fasolek sensu, potrafił calutki połamany, cały w gipsie i bandażach, ledwo trzymający się tego świata, robić brzuszki raz po razie, w towarzystwie dopingującego go mistrza Roshi? To może w klasycznym Dragon Ballu, jak Roshi go jeszcze uczył. Oczywiście, że jest to ten motyw ciągłego doskonalenia własnego ciała i umysłu, przełamywania własnych barier, no ale Goku w takim stanie, czy nie wydaje się to być zbyt niemożliwe? Goku to nie człowiek, to Saiyanin. Może dlatego. Maxiuni, pytanie do Goku. Czy Goku jest w stanie opanować formę Rose, bo w sumie to jego ciało? Tak! I nazywa się ona Super Saiyan Blue. I tak naprawdę Goku opanował tę formę znacznie przed tym, jak widzieliśmy Super Saiyana Rose. Super Saiyan Rose to jest to samo, co Super Saiyan Blue, tylko w wykonaniu Kaioshina. Ojejku, tutaj ten nick chyba podejrzewam, że wyglądał inaczej, ale niech będzie KM. Co sądzisz o pomyśle, aby jeden pysiobidon przeznaczyć dla osoby, która zgadnie, ile będzie trwał 200 odcinek Koku? Sam nie wiem. Możecie zgadywać. Z tego co pamiętam, mówiłeś, że jeden idzie na aukcję Pomaganie za jechanie. Tak. Drugi dla autora bestselleru Idaho Balls. Tak. Jeśli nie masz pomysłu na trzeci bidon, to może ogłosisz konkurs w 199 odcinku. Chyba że masz na niego plany, to nie było tematu. Mam na niego plany. Zostaje u mnie w domu. I będzie stał na półce i będzie wyglądał. Wiecie, że teoretycznie, teraz sobie tak przypomniałem, bo jeśli dajmy na to, ktoś sobie wylicytuje czerwony pysiobidon, ja bym niebieski przesłał Tomkowi, autorowi mangi Idaho Balls, a ten zielony pysiobidon zostałby u mnie w domu, to by oznaczało, że ten zielony pysiobidon mogłem kupić na fakturę jako element wystroju mojego studio. Naprawdę. Wiem, jak to brzmi. Nie zrobiłem tego. Pytanie do Koku. Czy podczas zmiany w SSJ zmieniają się również włosy na jajach? Tak. Naishinkan.pl. Koku. Zamasu został zabity na 2 sposoby. Przez Hakai Birusa, które zniszczyło jego ciało i duszę, oraz za pomocą wymazania Zeno. A moje pytanie to, gdyby Zamasu jako zła osoba bez nieśmiertelności została zabita przez odniesione rany, to gdzie by trafiła jego dusza? No okej, został wymazany tu, więc przestał istnieć. Przez Zeno tak samo przestał istnieć, a gdyby został tradycyjnie zabity, to myślę, że trafiłby do zaświatów, a potem jego duszę spotkałby taki sam los jak na przykład, nie wiem, wszystkich innych złoczyńców? Pewnie zostałaby wymazana, straciłby pamięć i tyle? Chyba że Yemma stwierdziłby, że jest aż tak zły, że zasługuje na swoje personalne piekło. No tylko wiecie, można mimo wszystko mieć inną teorię, no bo wszyscy inni złoczyńcy to nie byli bogowie, a Zamasu tak naprawdę sam się mianował Kaioshinem. Nie no, myślę, że Zamasu jako zła osoba trafiłaby do zaświatów, a potem by została osądzona i jej dusza zostałaby wyczyszczona, tak myślę. DC, który był DC Trickiem, z tego co pamiętam. Pytanie do Goku. Kiedyś mówiłeś, że nie masz i nie używasz żelazka. Ciekawi mnie, czy to się zmieniło. Nie zmieniło się, nie mam i nie używam. Zibi Kruszwica. Z racji tej, że znowu mówisz o fuzji, ponownie moje stare pytanie, na które kiedyś nie otrzymałem odpowiedzi. Skoro na fuzję trzeba czekać 30-60 minut po jej zakończeniu, nadal nie pamiętam ile to było, to czy Freezer w kinówce z Brolim walczył kilka godzin? Tak. Pablo Woj 91. Do Goku. Przyzwyczajam was do szybkiego tempa odpowiadania na pytania. Cześć Adam. W 197 odcinku Goku była mowa o kolorze włosów Broliego. Ja uważam, że kolor zielony może być nawiązaniem do koloru Brokuła, tak jak kolor stroju Goku jest marchewkowy. I w tym momencie zauważyłem pewną niekonsekwencję. Mianowicie chodzi o to, że w szóstym wszechświecie odpowiednikiem Broliego powinna być kalifla. W końcu broku i kalafior są pokrewnymi warzywami. Myślisz, że gdzieś na wczesnym etapie projektowania szóstego wszechświata zaszła jakaś pomysła, przez co imiona Kalifli i Kale zostały zamienione? Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. Jak to wyglądało z imionami, to nie jestem do końca pewien, no ale z tego co kojarzę, to wyglądało to tak, że Toei wpadło na pomysł wprowadzenia postaci Kale, bo Broly był bardzo popularny, więc oni zaproponowali, że w szóstym wszechświecie będzie Saiyanka, która będzie nawiązaniem do Broly'ego z Dragon Balla Z, no a Toriyama wymyślił potem postać Kalifli, żeby był ktoś jeszcze z tą Kale, prawda? Jak to wyglądało z imionami, to do końca nie jestem pewien, może było tak, że na przykład imiona zostały faktycznie zamienione, ale wpadłem też na inny pomysł. Kale to jest Jarmusz, prawda? Czyli mamy Jarmusz i Brokuła, a Jarmusz i Brokuł znalazłem informację, że to są 2 najbardziej zdrowe warzywa. Czyli najbardziej, powiedzmy, niesamowite warzywa. I w tym sensie Broly i Kale, jako najbardziej niesamowici Saiyanie,
To by się zgadzało. Focaldo Nazario, Koku, a propos robocika Armii Czerwonej Wstęgi. Adam, jakim cudem robocik... Czuję się bardzo poważnie teraz, jak powiedziałeś do mnie, Adam, jakby to było naprawdę ważne pytanie. Każde pytanie jest ważne. Jakim cudem robocik z aparatem, czy tam kamerą pobierał kod genetyczny wojowników? Cel nawet miał cechy charakteru poszczególnych postaci, a nie kupuje argumentu, że na offscreenie siadał na każdym jak komar. Krew, która była na ziemi. Wbrew obiegowej opinii, to nie jest tak, że Cell miał komórki niezliczonej ilości wojowników z ziemi. Miał komórki tylko kilku wojowników, a konkretnie 5. Vegety, Goku, Piccolo, Freezy, w zasadzie wtedy jako mecha Freezy i Króla Colda. Cell miał komórki tylko tych 5 wojowników. To nie było tak, że miał komórki Krillana, czy miał komórki Tenshinhana, czy Puara, czy Chaozu. Tym 5 wojownikom zostało pobrane DNA. Skąd? Myślę, że na przykład z krwi, która mogła gdzieś plasnąć na ziemię. No jeśli bierzemy pod uwagę, że mecha Freeza został pociachany, że został zraniony i ta krew gdzieś kapnęła, no to ten robocik nie miałby problemu, żeby sobie stamtąd pobrać to DNA. Tak to widzę. Mike D. Ostrowski, siema Adacho. Nikt jeszcze nie zadał tego pytania w pierwszej 200 koków. Dlatego pytam, dlaczego Krillan mimo upływu lat nadal ma młodzieńczy trądzik na czole? Bo każdy decyduje sam na tyle, ile się czuje, a Krillan się czuje młodo. Marcel Pastek, cześć, takie proste pytanko. Vegeta dostał kolczyk od Birusa, jako że zna Hakai. Jak teraz powinien być rysowany Vegeta? Cały czas z kolczykiem, czy tylko po przemianie w Goda Blue? Kiedy kolczyk powinien być widoczny? Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Myślę, że kolczyk będzie zakładany tylko wtedy, jak Vegeta będzie używał Ultra Ego. W gruncie rzeczy to nie miałoby do końca sensu, bo Birus powiedział, że kolczyk jest oznaką tego, że użytkownik potrafi Hakai. No a Vegeta myślę, że też potrafi Hakai w bazowej formie, co pokazywał podczas treningu w Sadze Granoli. Więc teoretycznie ten kolczyk powinien mieć cały czas. Jako że potrafi Hakai w ogóle zawsze. Jako osoba potrafi Hakai. Widzieliśmy, że tego kolczyka ostatnio nie miał. Birus był na planecie u siebie, nie kazał Vegecie zakładać tego kolczyka. Myślę, że to też mogło być na przykład tylko tymczasowe, jako że Vegeta poleciał tam na planetę Serial jako troszeczkę rywal Goku, w sensie Birus też rywalizował z Whisem, jeśli chodzi o to, który uczeń okaże się silniejszy i tak dalej, który zaprezentuje się lepiej. Być może kolczyk był tylko symbolem, który zobaczyliśmy w Sadze Granoli, chociaż uważam, że byłoby fajnie, gdyby też się jeszcze później pokazywał, tylko nie wiem, w jaki sposób miałoby się to dziać. Na przykład Vegeta w trakcie walki, w ferworze walki mówi: odpalam Ultra Ego, tylko poczekaj, kurwa. I kolczyk zakładam i już jestem gotowy. No... Chyba nie. Chyba nie. Więc może jak będzie szedł na pole bitwy, to sobie go założy, a może już tego kolczyka nigdy nie zobaczymy. Pomidorowa armata. Dlaczego ziemskie i nameczańskie smoczekule po spełnieniu życzenia zamieniają się w kamień na czas określony, po czym wracają do oryginalnego wyglądu, a super smoczekule nie, pomimo że są nieaktywne? Czyli sugerujesz, że super smoczekule nie zamieniają się w kamień. Tego w sumie chyba nie wiemy. I to też nie jest tak, że ziemskie smoczekule zamieniają się w kamień od razu po wypowiedzeniu życzenia. Jest strona w mandze Dragon Ball, gdzie po wypowiedzeniu życzenia, jeszcze tam w czasach klasycznego Dragon Balla, jak Goku złapał jedną smoczą kulę, 4-gwiezdną, prawda? I jest to normalna smocza kula. Więc po wypowiedzeniu życzenia smocze kule się podnoszą, rozbryzgują się, ale nadal w tym czasie są jeszcze pomarańczowe z gwiazdkami. Dopiero po wylądowaniu albo gdzieś tam w trakcie lotu stają się kamieniami. My nie widzieliśmy sytuacji, w której super smocze kule po wypowiedzeniu życzenia rozbryzgują się i lecą i nie widzieliśmy, jak one zatrzymują się. Być może one lecą i dopiero potem zamieniają się w kamień, w planetę na przykład jakąś. A może jest tak, że te super smocze kule jako te najważniejsze nie mają takiej opcji, chociaż wydaje mi się, że to wtedy byłoby trudno zobaczyć, czy są aktywne, czy nie, no nie? Więc myślę, że one się zamieniają w kamienie, ale dopiero później. My po prostu tego jeszcze nie widzieliśmy. Ależ dzisiaj tempo było, aż sobie po prostu... O, Katopesla ostatnio wyszedł w Dokanie, wiedzieliście? Ja chciałem zrobić Speedo Modo, a tu się okazuje, że Speedo Modo jest w Dokanie, chociaż w sumie nie jest w Dokanie. Katopesla, jedna z moich ulubionych postaci oryginalnych z Dragon Balla Super, ostatnio doczekała się swojego reprezentanta w grze Dragon Ball Z Dokkan Battle, a mam nadzieję, że wy doczekaliście końca tego odcinka. Jeśli tak, to bardzo wam dziękuję. Oczywiście przypominam o tych zasadach odnośnie pytań. Z piątku na sobotę. Północ z piątku na sobotę to jest granica, jeśli zadacie do tej granicy pytanie, ono na pewno będzie w odcinku. Oczywiście z małymi kruczkami, o których, no jeśli będziecie zadawać jakieś wulgarne pytania albo coś tam pisać, to zobaczę. Chciałbym, żeby mimo wszystko każde pytanie, każdy komentarz w zasadzie się pojawił. Jeśli zadacie później, w sobotę, to jest to jeszcze możliwe, ale nie obiecuję, ok? Bo może być tak, że na przykład będę tam jeszcze 5 dni później po tym terminie nagrywał, no i wtedy wezmę też pytania, które się pojawią później, ale żeby była jakaś granica. Zostawcie lajka,
Bardzo Wam dziękuję za zostawienie lajka. Nie zapominajcie o zostawieniu lajków. Jeśli Wam się podoba, to zostawcie lajka, a jeśli Wam się nie podoba, to zostawcie dislajka. Czekam też na Wasze opinie. Być może jest coś w tym odcinku, co powiedziałem źle, co Wam się nie spodobało. Chętnie poczytam. Nie chcę czytać tylko miłych komentarzy, więc chciałbym też poczytać jakąś konstruktywną krytykę. No i żeby być na bieżąco z moimi filmami, też między innymi z Kokłem 200, zostawcie suba na moim kanale i możecie jeszcze, jak to mówi młodzież, pierdolnąć w dzwoneczek. Ja biorę łyk mojej ulubionej herbaty i żegnam Was. Do zobaczenia w Kokle numer 200, chyba że oglądacie wszystkie moje filmy, no to codziennie będą też filmy. Jutro, w Wielkanoc, miało nie być filmu, ale troszeczkę zapomniałem o comiesięcznym przeglądzie, więc ustaliłem sobie wszystkie filmy z pominięciem Wielkanocy i potem dopiero się zorientowałem, że w tych filmach, które ustaliłem, nie ma przeglądu, więc muszę nagrać przegląd jeszcze, no i wrzucę go w tę Wielkanoc, ale nie bójcie się, nie będę go nagrywał w Wielkanoc. W Wielkanoc odpoczywam i Wy też odpocznijcie, więc jeśli nie będziecie chcieli oglądać tego przeglądu, to sobie obejrzyjcie go dzień później. Tyle, bo już naprawdę rozgadałem się. Dziękuję Wam za dotrwanie i jeszcze raz życzę Wam miłego, spokojnego dnia. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Co ja się tak pierdolę z tym Dziana? Dziana!